Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. W 1987 roku Yashica wypuściła nowy aparat. Nazywał się Yashica Samurai X3.0. Aparat, który w ciągu pierwszych 3 miesięcy sprzedał się w samej Japonii w 60 000 egzemplarzy. Pokazało to, że na rynku jest miejsce jest nisza na nowy typ aparatów. Aparatów, które wcześniej nie były produkowane. Coś pomiędzy rozbudowanym kompaktem a lustrzanką. Że ludzie potrzebują taki aparat. Ten segment aparatów później został nazwany po prostu bridge, czyli pośredni. I w sumie, jakby nie patrzeć, od tego 87 roku aparaty bridge produkowane są do dzisiaj. Cały czas są produkowane i cały czas są popularne. Wtedy zaczęła się nowa era tego typu aparatów. Aparat miał być taka klasyczka tego aparatu. Dobry obiektyw, dobra jakość, jak najprostsza obsługa. Wszyscy producenci zaczęli tworzyć takie same aparaty, dążyć za tym. Yashica Samurai była pierwszym. W 1990 roku firma Canon. Wtedy można powiedzieć, że wiodąca, ponieważ jeśli policzymy ilość sprzedanych egzemplarzy aparatów, to w 1988-90 roku Canon sprzedawał najwięcej aparatów na świecie. W związku z tym wiodąca firma też dołączyła ze swoim modelem do tej linii aparatów bridge. Był to aparat z serii SureShot, czyli aparatów, które miały być tych aparatów klasy premium. Dobrych aparatów, bardzo dobrych, ale z jak najprostszą, tak jak powiedziałem, obsługą. Był to aparat Canon Epoca. Na rynku amerykańskim nazywał się Canon Futura, a na japońskim Autoboy Jet. Później w 1992 roku powstała jego druga wersja, czyli aparat Epoca 335, różniąca się tym, że po prostu tu jest obiektyw od 35 mm do... Patrzę, bo to jest napisane w stopach jeszcze. Od 35 mm do 105, a w tamtym było do 135 mm. Aparat wyróżniający się wyglądem. Jego obsługuje się i on wygląda jak kamera. Jeśli ja nim fotografowałem no, powiedzmy jakiś czas temu fotografowałem, chyba w tamte wakacje go używałem, dokładnie patrząc, to ludzie na mnie patrzyli się i myśleli, że po prostu filmuję. Zresztą później w latach pod koniec XX wieku Canon na podobnym kształcie oparł swoje kamery wideo. Natomiast co to jest? No, jak go otworzymy, to ja go widziałem pierwszy raz gdzieś w 90 którymś roku u kogoś w ręce i tak patrzyłem się, co on ma. Ponieważ to było dziwne. On nadal jest dziwnym aparatem. Co on ma? Obiektyw 35-105 mm, jak powiedziałem, migawkę sterowaną elektronicznie za pomocą jednej baterii 2CR5 składaną od spodu. Migawka jest od 2 sekund do 1/250 części sekundy. W związku z tym, że to jest migawko przysłona, podobno, coś takiego, oni nie mogli dać krótszego czasu, nie ma prawdziwej migawki jak w lustrzankach, tu jest migawka bardziej jakiś typ coś szczelinowego, nie szczelinowego, tylko centralnego, tego typu migawka, dlatego ta 1/250, przy czym jeśli używamy lampy błyskowej, to używa od 1/100 do 1/250 części sekundy, aczkolwiek, można wspomnieć o lampie błyskowej. Lampa błyskowa w nim, to jest tu, z takim rozpraszaczem, którego się nie da zrobić w ten sposób, żeby było bez rozpraszacza, które wszyscy mówią o tym, że jest bardzo silna. Ona może działać w trybie może dobłyskiwać, jeśli używamy filmu o czułości ISO 100 od 0,6 metra, bo taka jest minimalna tego aparatu odległość, do 6 metrów, ale jeśli włożymy mu na przykład negatyw o czułości 1600, to tych metrów może być już 24. I tak, ja użyłem tej lampy, użyłem jej do jednego zdjęcia, natomiast nie używam jej w całkowitej ciemności. Natomiast ci, co używali je w ciemności, mówili, że
wow, jest mocna. Jest stosunkowo mocniejsza od większości spotykanych tych lamp błyskowych. Ja ją użyłem, ponieważ możemy tą lampę błyskową, mamy możliwości, bo tak w aparacie to my nie mamy nic. Nie mamy. Ona jest w program i koniec. My nawet nie widzimy parametrów ekspozycji. Po co nas takim czymś rozpraszać? W związku z tym mamy tylko ostrzeżenie o tym, że czasy są za krótkie i że należałoby aparat uszczelnić. Jak mi się zapali czerwona lampka, o tak w tej chwili zapaliła mi się czerwona lampka, widać czerwoną lampkę, to znaczy, że czasy są za krótkie. Nie ustaliłem w sumie od jakiego momentu i zielona, że wszystko będzie ok, ja i tak zrobię dobre zdjęcie. Bo w tej chwili mam włączoną lampę błyskową, w związku z tym on wie, że zrobi dobre zdjęcie. Mogę tą lampę błyskową wyłączyć, co jest dużo, bo nie w każdym kompakcie, to jest kompakt, nie w każdym kompakcie mogę wyłączyć lampę błyskową, ale też mogę włączyć mu dobłysk do długich czasów i wtedy synchronizuję od 2 sekund do ile się chce. I to zdjęcie, co tu jest za mną, ja źle lampę ustawiłem, bo mi świeci, nie wiem, która, nie ta, na ekran, albo ekran źle ustawiłem. To zdjęcie, które jest za mną, tego czajnika, zostało wykonane właśnie na dobłysku do światła zastanego, czyli on zmierzył światło, jak jest, i do tego jeszcze błysnął lampką. Nie mam możliwości skorygowania tego błysku lampy, dlatego jak się popatrzy na pień, widać, że lampa błysnęła, a ja bym chciał, żeby ona błysnęła słabiej, żeby jej nie było widać. Nie zrobię. Musiałbym, pewnie jakbym ją lekko przysłonił jakimś materiałem, to nie wiem, czy ona by nie błysnęła wtedy mocniej, bo ona ma jakieś tam zasady. Natomiast sam aparat w użytkowaniu, a jeszcze z parametrów, które są, czułość, którą możemy negatywów wkładać. Od 25 ISO do 3200 ISO, z tym, że on automatycznie czyta kody DX i nie możemy zmienić tego. I jeśli włożymy kasetę bez kodu DX, to on ustawi nam 25 ISO. O czym należy pamiętać, czyli jeśli masz kasetę jakąś, to zastanów się dokładnie, jeśli ona nie ma kodu DX, a ma i czułość ISO 100, to uzyskasz czterokrotne prześwietlenie tego filmu, więc do niego, jeśli się używa, to obowiązkowo z kodami DX założenie kasety. Canon proponuje, żeby używać filmów o czułości od 200 do 200-400 ISO. Dlaczego? Bo powiedziałem, obiektyw 35-105 ze światłem 2,8 na 35 i 6,6 na 105. 6,6 na 105 to rzeczywiście to jest dużo. I z użytkowania aparatu, autofokus działa całkiem sympatycznie. Ja złapałem konia, który do mnie biegł, o tutaj, który pobiegł, bo ja zobaczył, wow, koń biegnie, on mi zdążył wyostrzyć i zrobić zdjęcie, zanim on do mnie dobiegł. Następne zdjęcie już robiłem, jak on był przy mnie i robiłem już dalej zdjęcia. Aparat, to co wszyscy podkreślają, trzyma się go jedną ręką, obsługuje się jedną ręką. Tu mamy do ustawienia zooma, przy czym zoom jest, troszeczkę się wysuwa. Widać, że się wysuwa, wysunął się, ale nie bardzo mocno. Pod spodem jest spust obok do wyłączenia. Możemy jeszcze a propos ustawiania ostrości, tu mamy ikonkę górek, gdzie możemy go przestawić na nieskończoność. On w tej chwili nie będzie, on wtedy w tym momencie, jeśli ja przycisnę i ustawię, to on nie ustawia ostrości, tylko ustawia na nieskończoność i robi zdjęcie, co jest czasami przydatne w aparatach, zwłaszcza, że tutaj jest autofokus aktywny, czyli on wysyła wiązkę podczerwieni, ona się musi odbić i w momencie, kiedy ja na przykład chciałem zrobić zdjęcie przez szybę, no to ona mi się odbije z odległości pół metra i ustawi mi na szybę ostrość, bez względu na to, jaka jest odległość. Mówiłem o czułościach. Zakładanie negatywu jest naprawdę śmieszne, bo trzeba w tą klatkę pod spodem włożyć negatyw w sposób taki wygięty. Może nawet go założę, tylko żebym go nie założył odwrotnie, bo on go wciągnie. Wygiąć go w kształt literki S. I
i już. I wciągnął. Pokazuje mi, że jest gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia. To my pierwsze zdjęcie, tylko żeby mi lampy nie włączał. I zrobiliśmy. Trzymałem go w dwie ręce, bo tak jest wygodnie, natomiast spokojnie można robić z jednej ręki, chociaż Canon zaleca trzymanie go w ten sposób, ale możemy też, tu jest drugi wizjer z góry. Jeśli przesunę tą klapkę, to mogę robić zdjęcia patrząc z góry. Próbowałem. Niewygodne, prawdę mówiąc. Także wygodniejsze jest patrzenie przez ten wizjer, który mówią, że nie jest duży. To jest tak, jak powinien być. Mamy korekcję regulacji do oka dioptrii, w związku z tym możemy go łatwo dopasować. W okularach widzę wszystko, co chcę. Tam nie ma nic do oglądania. On niczego nie wyświetla, w związku z tym nie ma to, żeby mi coś pokazał. Jest jeszcze z opcji, które mamy, bo tak spojrzałem na niego. Wielokrotną ekspozycję. No. Zdjęcia seryjne. Mogę jeszcze włączyć do lampy błyskowej redukcję czerwonych oczu. To funkcja wtedy była popularna i nadal jest popularna, bo lampa jest stosunkowo blisko obiektywu, więc ona wysyła tam wstępne przedbłyski po to, żeby źrenice się zwęziły. Co jeszcze mogę zrobić? W wersji, która później, znaczy w wersji niektórych był datownik. I tu mam wersję z datownikiem i ten datownik ma to do siebie, że oprócz samego datownika mogę jeszcze ustawić w nim, ja bawiłem się tym datownikiem, dlatego na większości zdjęć mam datę. O tak jak na tym koniku było widać datę, czy na tamtym było widać datę, ale o tak na tym zdjęciu zamiast daty, bo tu możemy ustawić sobie 5 napisów angielskich zaprogramowanych przez niego i taki między innymi jeden z nich jest i taki zrobiłem. W sumie, prawdę mówiąc, nieświadomie, ponieważ ciężko jest znaleźć instrukcję do tego, jakie języki się wpisuje. Same wrażenia z użytkowania. Ja używałem tego aparatu, dokładnie ta seria zdjęć powstała, jak go zabrałem na rower i wrzuciłem go do plecaka, później jak go wyjąłem i jechałem w ten sposób, trzymając tak aparat, tu trzymając kierownicę i on sobie, zatrzymując się, ciach, zdjęcie i jechałem dalej. Możemy mu zapiąć pasek na szyję, natomiast samo takie użytkowanie aparatu jest szybkie. Jest naprawdę wygodne. Ale co jest najważniejsze w aparacie? Jakość zdjęć. Powiem tak. Jakość zdjęć, jeśli korzystamy z średnich ogniskowych, czyli w granicach 50 mm, 70, jakość tego jest dobra i jeśli idziemy na 35 czy na 105, to się pogarsza. Do tego, jeśli pogarsza nam się światło i on zaczyna stosować pełni otwartą przysłonę, bez względu na to, czy jest z jednej strony, czy z drugiej strony, to też jakość jest słabsza. Natomiast jeśli robimy zdjęcia w takich optymalnych warunkach, używając średnich ogniskowych, nawet jeśli ale przy 105, jeśli ja mam 6,6 przysłonę, to ja bym naprawdę musiał mieć dużo światła albo czołowy film. To, co Canon zalecał. 200 albo najlepiej ISO 400 i on wtedy będzie lepiej pracował ten aparat, chociaż stracimy te krótkie ogniskowe odległości, czyli nie będziemy mogli zrobić pewnie, nie sprawdzałem, lampą błyskową przy ISO 400 z odległości 6 metra, bo ona przebłyśnie, za mocno błyśnie, prześwietli nam zdjęcie. W związku z tym no to ona już wtedy musimy utrzymać pewnie, nie rzuciłem okiem w odległości, bo to mnie mało interesowało, ja używam ISO 100, pewnie musimy używać minimalną 1,5 metra z lampą błyskową, bo inaczej będzie przepalała, no ale takie są prawa wszystkich prawie lamp błyskowych i tego się nie zmieni. Natomiast jeśli używamy go w średnich ogniskowych i lekko przymkniętego, daje naprawdę bardzo dobrą jakość obrazu. To widać po tym zdjęciu tu w rogu, które mam pokazane. To jest naprawdę, nie ma się do czego przyczepić. Ostrość, rysunek, wszystko jest w porządku. Jeśli używamy tak przy tym koniu, gdzie ja robiłem na wysuniętej maksymalnie, czyli na 105, do tego tam nie było tego światła rewelacyjnego na ISO 100, to widać, że on na pewno użył maksymalnie otwartej przysłony i jakiegoś czasu takiego, żeby to się nie poruszyło. Chociaż to maksymalnie otwarta przysłona i tak dała dużą głębię ostrości tutaj na tym zdjęciu. Ogólnie
Aparat jest ciekawym aparatem. Fajnym. Jak stoi tak na półce, to wszyscy tak patrzą, mówią: wow, zacząłeś się zajmować filmowaniem? Mówię: nie, to jest aparat fotograficzny oczywiście. Także ciekawym aparatem. Jest to kawałek historii, którym da się robić spokojnie zdjęcia. Inteligent. Nie da się zrobić zdjęcia. Jeszcze miałem powiedzieć, ja mam dziwną wersję, bo to jest wersja, która jest na pograniczu tej pierwszej epoki z 90 roku i tej epoki 135 z roku 92, ponieważ ma coś, co tu zostało zamontowane, czyli samowyzwalacz, jeśli w tej chwili nacisnę i zacznę robić zdjęcia, ale ma też odbiornik podczerwieni. Tu jest odbiornik podczerwieni, który mogę obrócić i on ma okienko i w zależności gdzie ja będę chciał stać, czy ja chcę robić zdjęcie stojąc z tyłu, to go odwrócę, żeby zrobić z tyłu, patrzeć, ale mogę go obrócić i on wtedy będzie patrzył do przodu, jak ja robię zdjęcie od przodu. To było w wersji tej 135, a w mojej wersji tej pierwszej jakiś dziwny ten aparat jest, jakiś taki pośredni. Ja szukałem informacji dokładnie, czy taka wersja była i nie znalazłem. Natomiast on ma kilka funkcji z późniejszego modelu. Natomiast takie coś było w nim. Z ciekawostek po prostu warto o nim wspomnieć. No jak nie robiłem zdjęć na samowyzwalaczu. Zdjęcia seryjne. Bo miałem sam sprawdzić zdjęcia seryjne, ponieważ nie robiłem zdjęć seryjnych robiąc rób. Słychać. Szału nie robi, ale to nie jest sportowy aparat. Jedno zdjęcie na sekundę. Ale może zrobić zdjęcia. Także jak ci się trafi, nie będziesz zawiedziony ze zdjęć, które z niego uzyskał. Oczywiście późniejsze aparaty, które oferowały też przyzwoitą jakość, były już zdecydowanie mniejsze. Tu jest jeszcze duży, porządny obiektyw. Później te obiektywy przeprojektowano. Także, ale jeśli trafi ci się Canon Epoca lub Canon Futura lub Auto Boy Jet z rynku japońskiego, nie będziesz zawiedziony. To jest naprawdę przyzwoity aparat. Ceny to różnie bywa, ale to jest przyzwoity aparat. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć. Dziękuję ci za uwagę. Dziękuję patronom i osobom wspierającym za wsparcie. I do zobaczenia. Cześć.